The national work, the national representation is now then not alone of one person, because it's on the street, it's on the border fence, it's in Budapest, it's in every little village where we are in present, and it's also in the parliament where we have enough power from these 4 parliamentarians to reach what we want. Czy nasze ugrupowanie jest obecne nie tylko na ulicach, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale właśnie również w parlamencie, gdzie tymi siłami jesteśmy w stanie działać. Of course it's not easy because now these 4 parliamentarians are not in the fraction. That means they have less opportunities, less options and also less salary. Nie jest to jednak łatwe, dlatego że tych 4 parlamentarzystów nie jest członkami żadnej frakcji, także mają mniejszą siłę przebicia i też mniejsze uposażenie. But as we are not the party who only cares about the money and the power, we are functioning our community, our movement of the salary of these 4 parliamentarians, Dóra, Volner János, Apáti István and Philip Erik. Jednak nie jesteśmy ugrupowaniem, które dba wyłącznie o władzę i pieniądze. I właśnie tych 4 parlamentarzystów, Dóra, Volner János, Apáti István i Philip Erik, dbają o nasze interesy w parlamencie. But as I said, not only in the parliament, also in local places, we have basic organizations in every town, every village, more than 1,000 members, more than 100 basic organizations, and more power in our hearts than ever before. Oprócz parlamentu jesteśmy obecni w każdym mieście, w każdej wiosce. Mamy około 1000 członków i 100 ugrupowań i naszą siłę czerpiemy również z naszych serc. We gave up many things in our lives. Some friends have left their job, some friends have took many time from their family, but in the European Parliament elections, in less than 1 year, we could have reached 3.3%. Praca ta wymagała poświęceń. Część naszych kolegów zrezygnowała z pracy. Czasami praca na rzecz ugrupowania wiązała się z mniejszą ilością czasu dla rodziny, ale w ostatnich wyborach do Europarlamentu zyskaliśmy 3,3% poparcia. I know we are not going to go in the way of Jobbik because we have suffered enough of their action and we don't want to do the same with our new community. Wiem, że nie pójdziemy drogą Jobbiku i nie będziemy powtarzać ich błędów. But not only the men and women can fight for their country and for their nation, also we young people have to raise our voice and tell the world what we want. Nie tylko dojrzali mężczyźni i kobiety mogą walczyć o ojczyznę, ale także my, młodzi, możemy wyrazić swoją wizję świata w naszym grupowaniu. Our most important values and duties are the fight against communism, save the ideology of normal national community, and also save our children from the LGBTQ communities and organizations that are trying to force their ideas on children. Nasze główne wartości to walka z komunizmem, także ochrona normalnego społeczeństwa i ochrona naszych dzieci przed ideologią LGBT.
We have deleted many communist street names, many communist place names. We have stopped many pride events in the last couple of weeks, and we will never stop fighting against this LGBTQ propaganda that's on the street, that comes from the West and tries to force their ideology in the school children. Udało nam się doprowadzić do tego, że zmieniono wiele nazw ulic, nazwanych jeszcze za czasów komunistycznych. W ostatnich tygodniach udaremniliśmy też wiele demonstracji środowisk LGBT, które przychodząc z zachodu starają się narzucić swoje ideologie. I'm in the opinion that we have to show the new generation that there's a healthy way that they can grow. There's not only mobile phones in the free times that they can surf, text, watch videos. There's also real ideology that they can follow and build their nation. Uważam, że możemy pokazać nowym pokoleniom, że jest zdrowy, inny sposób na to, żeby dorastać i dojrzewać. Oparty nie tylko na smartfonach czy oglądaniu filmików. I want to thank you all for listening, for my basic information, and I'm here to you to answer all those questions that you want to ask. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Thank you very much, Karol. Proszę Państwa, teraz zapraszamy do zadawania pytań, ponieważ sala jest taka, że pewnie się będziemy słyszeć, to nie będę się wybierał w wycieczkę z mikrofonem. Zapraszamy bardzo. Aha, dobrze, to jednak ze względu na transmisję to się będę... Dobrze, zasiedziałem się... Krzysztof, chciałbym się zapytać, jak jesteście traktowani przez tą władzę, która teraz ma najwięcej u Was do powiedzenia? Czy macie możliwość wypowiedzieć się wszędzie w ich, czy tam są ich środki masowego przekazu, takie ogólnodostępne, czy tam też w nich możecie zabierać głos? A question from Krzysztof. It's about how you are treated by the governing party in terms of freedom of speech and the access to their media, mass media. Thank you for your question. As known, maybe in many places you have heard that the Fidesz government has balked many media, many press that actually belongs to the government, and they usually put their own propaganda on that, and they are the ones who choose who can be in their television, in their newspaper, on their websites, and the other parties, other organizations get way more or less place, way more or less time as they actually should have deserved. From our vision that we are a new organization, new political party, in that case we have got many opportunities to be in the media, but after the European elections, no more than 2 interviews have passed from the government media. Jak może Państwo wiedzą, partia rządząca Fidesz jest właścicielem dużej ilości właśnie środków przekazu. No i to oni jakby używają właśnie mediów do własnej propagandy i również wybierają, kto może się pojawić na stronie internetowej, w prasie czy w programie telewizyjnym. I jako nowe ugrupowanie mieliśmy dosyć sporo okazji, żeby właśnie się w tych mediach pojawiać. Natomiast od wyborów do Europarlamentu
kolejne jakieś? Ja mogę zadać z internetu pytanie. Ale A dalej. to dobrze, dobrze. Nie, bo tam rzeczywiście były. Tak, no właśnie, ty masz telefon, możesz obserwować to pytanie z internetu, więc internauta pytał, czy Węgry też zmierzają tą drogą, którą ma iść teraz Polska, jak i pozostałe kraje Europy Zachodniej, mianowicie, że ma być krajem bez gotówki. Po prostu krajem, w którym promowana jest bankowość elektroniczna bez pieniądza faktycznego. So now a question from one of our internet viewers. It's about whether Hungary, just as Poland and other Western countries, is going to go into the direction of having cashless operations, so e-banking rather than traditional money. Yeah, it's a more economic question than political, but I'm sure it has a really big political influence in that. It's always difficult to decide where we keep our money, because if we keep it in cash at home, there's more risk for robberies, and if we keep it in bank, there's more risk that the bank's gonna steal it. So this is how I could explain. I don't think it's going in a positive way, because as the time flies, we see less and less cash in our hands. So our salary all goes in the bank account, where we only see numbers. And to buy any products or use any kind of services, we just take our bank card with us in our backpack or in our pockets, and we don't see the value of many products. I don't think it's the healthy way of the economic system, but I don't think we are strong enough to change this. I hope this could be real, but I don't think we can change this. No tak, jest to bardziej pytanie dotyczące gospodarki, chociaż ma wpływ na politykę. I rzeczywiście dzisiaj trudno zdecydować, gdzie mamy trzymać nasze pieniądze, czy trzymamy je w domu, czy w banku. Jest ryzyko, że zostaniemy ograbieni albo przez złodziei, albo właśnie przez bank. No niestety na Węgrzech to jest zły kierunek, widzimy coraz mniej gotówki. Nasze pensje to tylko rząd cyferek. W systemie elektronicznym na zakupach korzystamy z kart, jakby nie do końca czując wartość kupowanych rzeczy. I nie wiem, czy mamy po prostu wystarczającą ilość siły, żeby to zmienić, czy zatrzymać. O, dobrze jest. Ja wiem, pamiętam, jest jeszcze jedno z internetu, ale... Thank you for your speech. I have three questions. First question, what do you think about the Ukrainian policy according to Hungarian minorities, yes, in Transcarpathian, yes, and also what is the situation in Romania, yes, in Zibenduk, how this Hungarian minorities in Romania is by this country you know something about how these people live there, yes, in Romania. And another question: what is your are you have any contacts with another national movements in Europe? Yes, in Italy and in France and maybe in other countries. And what do you think about the possibilities of such collaboration with
this movement, because I think that the trends are that national movements are more are stronger, and we maybe in the near future have something to do with what this is in European Union, yes. And the last question is from history, yes. And I would like to ask you about Mila Szteresz Desek, you know, from Second World War. What do you think about this movement? Yes. So this was the last question. Teraz to ja sobie Ale pozwolę. na przyszłość. Po polsku zadajemy pytania, Tak, tak. no nic internauci nie słyszą. Ale to ja teraz przetłumaczę z angielskiego na polski, żeby wszyscy zrozumieli. Pytanie było jedno o węgierską mniejszość na Ukrainie, na Rusi Zakarpackiej i drugie o mniejszość węgierską w Rumunii. Było też pytanie o kontakty z innymi europejskimi nacjonalistami, no i ostatnie było o stosunek do ruchu strzałokrzyżowców i oddaję już głos. Thank you for your questions. Your first question was about the Hungarian minorities or any other minorities that have suffering from or any racist reactions or any economic situation that they couldn't have changed till now. Our opinion is that we should help these situations and help these people in place. So we don't believe in bringing or transforming the problems from one place to another or anything else. The best solution would be realize the problem, listen to the people, and then try to find the way how we could help them. There's no point that in any poor community bring them to another maybe richer community where they can live and they can actually immigrate. I think these minorities should usually get their autonomy if there are enough people in this case, as we have in Hungary, Transylvania, when there's nearly 1 million Hungarians with Hungarian roots living there. And I think also just like Catalonia should have reserved this autonomy when they can decide for their own problems, for their own solutions, and don't bring it to another place where they will chaotically react to this. Our national... Maybe translate. Oh yes, sorry. Yeah. Dziękuję bardzo za pytanie. Także jeżeli chodzi o mniejszości, naszym zdaniem należało oczywiście tym osobom pomóc, niezależnie czy odczuwają jakieś prześladowania na tle rasowym, tak, czy narodowym, czy też mają problemy ekonomiczne. Powinniśmy im pomóc niezależnie od tego, gdzie są, to gdzie się ludzie znajdują, jakby samo sobie, czy nawet przenoszenie ich nie rozwiązuje problemu. Taki problem trzeba zidentyfikować, wysłuchać ludzi i dopiero starać się potem pomóc. Oczywiście, jeżeli jest wystarczająca ilość obywateli węgierskich, powinni uzyskać autonomię. Taka jest sytuacja w Transylwanii, właśnie w Rumunii, gdzie mamy około 1 miliona obywateli węgierskich. No tak podobnie jak to mogłoby wyglądać na przykład w Katalonii, gdzie ludzie chcą sami rozwiązywać swoje problemy i być za nie odpowiedzialni. Your second question was about the contact between us and any other national groups or political parties. As we are a really young political party, we didn't have enough time to find our friendships, but of course we have good contacts between people, between parliamentarians, with the Germans, with Italians, with Swiss people.
and this is something that we have to build right now, because positively many right-wing parties got more votes in this European elections that we are really happy for, but I think their their most important step was to get stronger by themselves and don't find friends with other political parties. So I think they really concentrated for themselves to get strong enough to send more and more parliamentarians to the EU Parliament, and then now we have time to get in touch with them. I really hope that we will find the really friendly people. Jeżeli chodzi o pytanie o kontakty z innymi ugrupowaniami narodowymi, to oczywiście mamy takie kontakty, chociaż nie są one jeszcze bardzo ścisłe, ponieważ jako ugrupowanie jesteśmy młodą partią. Ale mamy kontakty właśnie z narodowcami z Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Widzimy, że te ugrupowania zdobyły więcej głosów w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc był czas na to, żeby się umocniły jakby same w sobie i teraz następny etap to właśnie współpraca, która powinna się już właściwie zadziać natychmiast. And your last question was about the history that happened in Hungary before. You referred, I think, to the Hungarism that we had after Second World War. History is something that shows us what can and what could happen in our community and in our country. It's always good to learn about it, and it's always good to reflect to the present, to our work, to our present duties that we are doing right now. My opinion is that we also have to do the same. We have to respect our laws and our people, and the only thing that we have to represent is our nation, nothing else. Rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o pytanie o historię, to tak naprawdę historia pokazuje nam, co mogło się zdarzyć i co może się zdarzyć. Powinniśmy się uczyć historii i wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o działanie w chwili obecnej. Musimy to również teraz robić. Naszymi głównymi obowiązkami jest respektowanie prawa i działanie na korzyść naszych obywateli. To jest jakby wyłącznym priorytetem. Muszę wrócić do samego początku wykładu, ponieważ mieliśmy problemy jakieś z internetem, a internauci to namiętnie pytają. Przede wszystkim, dlaczego Viktor Orbán nie jest jednak tym spełnieniem marzeń węgierskich patriotów? A po drugie, na czym polegała zdrada Jobbiku? So another internet viewer question referring to the beginning of the presentation, because there are some issues with the transmission. So there's one question about Viktor Orbán. So why is he not the dream representation of the nationalist movement? And the second is again about the reasons for split with Jobbik. Mm-hmm. Well, I could easily answer to the first question, because Viktor Orbán isn't a nationalist. Maybe you don't know this, but he has studied in the money of George Soros. He was in his university and he has represented his ideology for many years. He was a communist in the beginning of his political career, and there are still many members of the Fidesz faction that had also studied in that way. But this was the past. The present is, of course, changed a little bit, that's true, but we don't think that in a Christian, national or right-wing political party that's leading Hungary can happen something like Budapest Pride.
I don't think that's a Christian ideology that he's representing. We can go to many other examples, but I think if someone who asks this already knows the answer to that. Our split from Jobbik was because of the ideology, because of their hungry to power that we couldn't accept, because we have our plan is that we represent our national duties, and when they gave up these ideologies and tried to open to the left side, and not just open to the left side and also bring left and liberal ideologies to our politics, that was something where we couldn't accept, even that the government has sent the usual money to Jobbik because of the parliament fraction. We couldn't accept this because we didn't go there to have a job, we went there to represent something. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. Viktor Orbán nie jest narodowcem. Jego tak naprawdę edukacja i korzenie są komunistyczne. Studiował na uniwersytecie fundowanym przez George'a Sorosa i jakby dlatego tutaj no nie może reprezentować prawicowego i prawicowych i chrześcijańskich ideałów. I na to jest jakby wiele przykładów. Jeżeli chodzi o rozłam z Jobbikiem, główną przyczyną była ideologia. Jakby w kontrze do tego planu, żeby reprezentować wartości narodowe, Jobbik otworzył swoje drzwi dla lewicy, ale co gorsza też zaakceptował i uwzględnił ideologię lewicową. Także mimo tego, że partia zdobyła finansowanie, no nie mogliśmy tutaj razem kontynuować. Dobrze, tu już mamy kolejne. Następne pytanie wygląda w sposób następujący. Żaden z europejskich ruchów nacjonalistycznych nie jest zwolennikiem Unii Europejskiej. Jakie jest Wasze stanowisko w tej kwestii? To znaczy, czy opowiadacie się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Węgry, czy też opowiadacie się za walkę o węgierski interes narodowy wewnątrz Unii Europejskiej? Mam już mówić, czy nie? Tak. Mam mówić z tym, czy z tym? To jednak Okay, so another question. This is about your political stance about the European Union. So, are you supporting the option of exiting European Union, or are you thinking about scenario of functioning within its structures? Really good question, because as a right-wing political party, believing in our people, believing in our agriculture, our factories, we shouldn't support the European Union. Our vision, our ideology is that since we are members of the European Union, that happened in 2004, so that means about 15 years we are a member of the Union, and till now no one has ever asked the Hungarian community that was this a good option, was this a real decision that we entered, which are the positive consequences, which are the negative things that happen to us. Our vision is that we have to ask the Hungarian people, so we would create a vote of we want to be members or not, because this is up to the nation, this is up to the folk, and they have to decide what they actually want. To bardzo dobre pytanie. My jesteśmy oczywiście zdania, że mamy jakby nasze społeczeństwo, nasze rolnictwo i przemysł, więc jakby to jest dla nas priorytetem. Węgry są państwem członkowskim od 2004 roku, czyli od 15 lat i jak dotąd
nie było dyskusji o tym, czy to była dobra decyzja, czy nie. Ja jestem zdania, że powinniśmy zapytać narodu węgierskiego w formie referendum, czy nadal chcą być w Unii Europejskiej. I to jest ich decyzja. Tak, w ramach przerywnika, bo pojawiają się też pytania z czatu, więc tak będę robił trochę taką szachownicę. Są dwa, więc najpierw jedno. W jaki sposób osiągnął taką popularność, no bo u nas w Polsce przebić 5% od lat nie możemy. So another internet viewer question. So how was that possible to gain such a popularity within such a short time? We are struggling with getting to the threshold of 5%. One word, originality. As these four parliamentarians have left Jobbik, it has changed their populism way more than they can imagine. When the first ex-members of Jobbik have left the parties, they said, just a couple of radicals, no one's gonna miss them. After they realized the European Parliament said they have left 14%. So they lost 14%, we got 3.3%. That means 114,000 Hungarian people want that we represent them in the European Parliament. I don't think it's a way more results that we could reach. We did everything for this result. We worked on the streets, on the social media, in every kind of way that we could reach this result. We expected more. We expected 5%, as we can send one parliamentarian, but we are really happy because we know that we did everything for this result. Odpowiedzią na to pytanie jest autentyczność. I rzeczywiście na 4 naszych parlamentarzystów naprawdę odeszła ze względu na ideały. I początkowo byli postrzegani jako grupka nieznaczących radykałów, a jednak udało się osiągnąć wynik, który oznaczał, że 140 000 Węgrów jakby popierało tą decyzję. Jak to osiągnęliśmy? No, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Byliśmy na ulicach, w social mediach. Oczekiwaliśmy nieco więcej, chcieliśmy przekroczyć 5% i mieć reprezentację w Europarlamencie, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni w tym sensie, że zrobiliśmy, co można było. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dobrze, już zapamiętam te 3. Ja chciałbym się zapytać odnośnie takiego tematu. Jak jest zapisane w statucie waszego ruchu odnośnie światopoglądu, ewentualnie wyznania religijnego członków waszych i jak aktualnie to się przedstawia wśród członków, jest jakiś dominujący czy preferujący światopogląd, wyznanie religijne? Dziękuję. So the question is about whether your ideology reflects any religion as dominant, and if so, whether you have any data concerning the religion of members. Thank you for the question. We actually describe ourselves as a Christian radical right-wing party, and we also have a section in our party that's called civil and religious group that is only working in the religion, culture, religion values that we also represent. Any data from our members, I think more than the 2/3, so about 70% is totally Christian and Catholic. We didn't ask them, but as we always
always show them that what we actually represent in the religiously way, they always accept it and they always support it, and this kind of ideology, the religion is always really welcomed. Jesteśmy z definicji ugrupowaniem prawicowym chrześcijańskim. Mamy również sekcję, która się zajmuje wartościami religijnymi w takim kontekście kulturowym też i szacuje, że około 70% naszych członków to są katolicy, chociaż no nie pytamy osób, które się zgłaszają, aczkolwiek wiedzą, jaką ideologię reprezentujemy i tak więc jeżeli ją akceptują i wspierają, to jest zawsze mile widziane. Dobrze. Tak, już pamiętam. Dzień dobry. Ja mam do Pana 3 pytania. Pierwsze, mówił Pan o Orbanie, że nie jest narodowcem, że się kształcił za pieniądze chyba Pan Sorosza, o ile dobrze pamiętam, ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na wydarzenia sprzed ostatniego roku, to w momencie, w którym Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła tą szowinistyczną ustawę, że mniejszości nie mogą się posługiwać swoimi językami narodowymi, to Orban jako pierwszy zareagował. Drugie pytanie, dlaczego to większość ma decydować poprzez referendum, czy Węgry mają wyjść lub zostać w Unii Europejskiej? A po trzecie, z tego co wiem, to Pana partia ma poglądy gospodarcze, ateistyczne i skąd taki pogląd? Okay, so there are 3 questions. Should we go one by one, or do you want all of them? You can tell all Okay. of them. Mhm. So there are 3 questions. The first one is about Viktor Orban. You said he's not a nationalist, but he was the one who was against the law that prohibited the minorities to use their native languages. So he was speaking for them. The second is about why are you for the EU referendum or poll? Why do you want to have voting to decide? So why do you want to have the majority to decide? And the third one is about your stance about the economy. You are more for a state-regulated economy. If you could explain why. Thank you for your questions. That was a really positive action of Viktor Orban, that he has supported the minorities, but these minorities also support him in every 4 years in the parliamentary votes, because he gave them the Hungarian papers, so they're allowed to vote him back. We never have reacted to this option in a negative way, because we also support these minorities, but the problem is these minorities are forgotten 4 years long. They are treated really badly, they're treated really racistically in every day, and they don't get help. Schools that actually teaching them in Hungarian are closing, and also the offices where they can organize all their papers are also closing. They can't use the Hungarian language in these offices, and it's not a legal thing that they actually do this with these people, because these are the 2nd or 3rd or maybe 4th generation. We have always lived in the Hungarian-speaking places. We wish Viktor Orban would do more for these people, but we don't really see that actions. Your second question, the referendum of voting or not. As we see the example of Great Britain after the Brexit, of those consequences that could happen, I
think this is something that we really have to think about. But the first has to be ask our nation what they want, because a membership that comes with the whole community, with about 9 million people, the whole community, the whole population, they have to decide, because we are not the ones who can say what's good for the nation, they have to say it. Maybe translate. Jeżeli chodzi o tutaj do inicjatywę Wiktora Orbana, to jak najbardziej byliśmy za tym, żeby właśnie mniejszości miały prawo do używania swojego języka. I rzeczywiście Viktor Orban zrobił wiele dla tych obywateli, ale też oni robią wiele dla niego, głosując również na jego ugrupowanie. Dostali dzięki właśnie jemu obywatelstwa, on w zamian otrzymuje głosy. Tak jak wspomniałam, nie byliśmy przeciwni tej inicjatywie, natomiast tak naprawdę te mniejszości były zapomniane i zaniedbane od lat i tam potrzeba dużo więcej niż tylko praw. Tak naprawdę szkoły węgierskie czy urzędy są zamykane, więc tutaj życzylibyśmy sobie, żeby Orban jeszcze więcej akcji podejmował. Jeżeli chodzi o referendum unijne, no to rzeczywiście tutaj przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, jakie są konsekwencje ewentualne na przykład wyjścia. Natomiast ja jestem zdania, że musimy zapytać obywateli o zdanie i to oni muszą zdecydować, jak gdyby to nie my mamy mówić, jak ma być w tej kwestii. And your third question was about the economy, if we should be controlled by the government. This is something that also has to be seen in many ways, because as we have more multinational factories, let's talk about Mercedes, let's talk about Audi, that we have factories in Hungary. This is something that can't be changed in a really short way, or if we're a member of the European Union or we're not. The difference is, the really big differences between the German salary and the Hungarian salary is that it's way less. So the same worker in the Audi factory gets about 4 or 5 times less salary for the same work as they do in Germany. And this is something that the government has to change, what they don't do. So those international, multinational factories that are working at the moment don't support this, then the government has to. Te kwestie gospodarki mają jakby wiele aspektów. Ja powiem tutaj o firmach globalnych, międzynarodowych korporacjach, które mają swoją siedzibę na Węgrzech, między innymi Mercedes czy Audi. I nie można tego w krótkim czasie zmienić, ale musimy pamiętać, że te firmy płacą około 4 razy mniejsze pensje niż za tę samą pracę otrzymują wynagrodzenie robotnicy w Niemczech. I jesteśmy zdania, że rząd powinien to zmienić i pracować nad tym. Dobrze, tutaj widzę. Tak, jeszcze pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Po II wojnie światowej zarówno Polska, jak i Węgry znalazły się w obszarze dominacji sowieckiej. Pytanie brzmi następująco. Jak wygląda Wasz stosunek do współczesnej Rosji, biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, jak również perspektywę przyszłości z punktu widzenia obecnego systemu politycznego, który panuje w Rosji. W Polsce politykę kształtują 2 wyobrażenia o Rosji. Pierwsze dominujące, które definiuje Rosję jako potencjalne
zagrożenie dla państwa polskiego i drugie, mniej licznie reprezentowane, opierające się na przekonaniu, że mimo możliwych zagrożeń i mimo trudnej przeszłości historycznej trzeba w jakiś sposób starać się utrzymywać w miarę normalne stosunki ze współczesnym państwem rosyjskim. Zreasumuję pytanie, jak wygląda stosunek państwa ruchu do współczesnej Rosji. Okay, so after the Second World War, Hungary, similar to Poland, was under the Soviet influence. So having in mind that history, what is your view on the current relations with Russia today, having in mind their political system? In Poland, we have two narratives. One is that Russia is potentially aggressive. The second, let's say less numerous, it's despite all, we should try to have, sound diplomatic relations. So what's your opinion about it? Thank you for the question. I totally accept your vision that we have to separate economy, politics, and maybe diplomatic friendship between our countries and Russia. Russia is a black sheep in this whole Europe countries system because, as we know, they have a communist past after the Second World War. I think you have suffered nearly the same consequences as we did after the Second World War, and that's why I feel we have this invisible contact that we always want to fight for our truth. But answering to your question, we always have to be careful with Russia. They have a really special leadership, and they are strong enough to hurt any other country. So I think their gas system is that we don't have to forget of the economic way. I think it will be a really big influence in the next 15-20 years how Russia reacts in this case, and Ukraine is the perfect example how when Russia is angry, how they can suffer of the anger. Dziękuję za pytanie i rzeczywiście powinniśmy starać się oddzielać kwestie gospodarcze, polityczne i dyplomatyczne. Rosja stała się taką czarną owcą wśród krajów europejskich ze względu na komunistyczną przeszłość. I jakby tutaj oba nasze kraje ponosiły konsekwencje po wojnie tego, że byliśmy pod wpływem sowieckim i możemy tutaj odnaleźć wspólny język. Ja uważam, że powinniśmy być ostrożni. W Rosji jest specyficzny model przywództwa i jakby jest to państwo, które ma ogromną siłę, również gospodarczą, bo nie bez znaczenia tu są na przykład dostawy gazu. No i widzieliśmy na Ukrainie, jakie mogą być konsekwencje konfliktów. Zanim Państwu oddam głos, jedno pytanie z czatu, bo ono tu leży troszeczkę. Co zrobił Orban, że ma tak duże poparcie Węgrów? Było Jobbik, to teraz Orbana. So another internet chat question is, what has Orban done to gain such a popularity and support? In your view? He was in a good place, in a good time. Był w dobrym czasie i w dobrym miejscu. Znalazł się. Myślę, że to wyczerpuje, zwłaszcza przy analogia do naszej sytuacji. Dobrze, tutaj. Dobrze, Polska po II wojnie światowej stała się w praktyce państwem monolitycznym. Znaczy mamy tam oczywiście jakieś mniejszości, ale większych problemów od 10 lat nie mamy.
natomiast na Węgrzech jest licząca sobie kilka procent mniejszość cygańska, jakie ona zazwyczaj dość szybko przybiera ludności. Jak wyglądają właśnie kwestie, problemy właśnie z cyganami na Węgrzech? So, contrary to Poland, which after the Second World War was rather unique in terms of ethnicity, ethnic origin of their citizens, you do have a gypsy minority in Hungary. So, what does it look like in terms of challenges with that community? I'm really happy to this question because we are the only political party that actually says it really clear that there is gypsy crime in Hungary. At the moment there are nearly 1 million gypsy people in Hungary, and most of them live in social help, and how we could describe them is not how hard they work. I'm sure you're also suffering from this ethnic at the moment, maybe not here but in other bigger cities, and our vision is to this ethnic we can only react to the really radical way. We have tried with a lot of money, we have tried again with way more money. We tried it with nice words, but they haven't listened. We have really radical vision to this and really radical plans. Dziękuję za to pytanie, chętnie na nie odpowiem. Tak naprawdę my jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które jakby widzi i rozpoznaje ten problem. Mamy w tej chwili prawie 1 milion obywateli romskich i duży problem z przestępczością cygańską. Nie? To są ludzie, którzy w większości żyją z opieki społecznej i jestem pewien, że rozpoznają Państwo ten problem również w Polsce, może nie we wszystkich rejonach. I my uważamy, że tutaj rozwiązanie tego problemu musi być radykalne. Były próby rozwiązania tutaj właśnie tej kwestii za pomocą pieniędzy, potem dorzucono jeszcze więcej pieniędzy. Próbowano też jakby łagodnej perswazji, ale to wszystko nie działa. Także tutaj wchodzą w grę tylko rozwiązania radykalne. Chciałem się Pana zapytać, czy popiera Pan budowanie Trójprzymierza, grupę wyszehradzką, którzy zaraz rozbudowuje. Nasza partia popiera Orbana, częste spotkania Europy Wschodniej, krajów Czech, Słowacji, takiego mocnego budowania tej grupy wyszehradzkiej. Jak to Pan ocenia? So another question is whether you support the so-called Visegrad group, or in other words, cooperation between Eastern European countries, such as Slovakia, Czech. As you know, from a couple of weeks, Viktor Orban has made this Visegrad 4 countries, Visegrad 4 group, one member more, and this is the aggressive Israel country that we can't accept. Visegrad 4 country community is the only living, national thinking community that can save the Christianity. We don't think that Israel has place, this aggressive state has place in this group, and we don't accept it. We see the hope, we see the light in this community, in these 4 countries, but in this way we can't accept. Rzeczywiście tutaj potencjalnie Grupa Wyszehradzka to jest właściwie jedyne takie zgrupowanie, które może ocalić jeszcze chrześcijaństwo w Europie.
Natomiast no, nie akceptujemy właśnie pomysłu w stylu przyjęcia Izraela, agresywnego państwa do tej grupy. W tym kształcie to nie może funkcjonować. Zanim Państwu oddam głos, jedno pytanie, które mi przyszło do głowy. Chciałem się spytać, jak działa i czym jest Legion Narodowy, ponieważ niedawno jedna gazeta tutaj przekręciła moje słowa, twierdząc, że ja to jakąś samoobronę chcę budować, a może to po rozmowach twierdzę, że może to nie jest głupi pomysł, chciałem się nauczyć od najlepszych. So a question from Kamil is about the national Legion. Legion. I'm not sure this is the right word, but okay, is it something that works well? The project of the National Legion is working perfectly because as you followed the first event of the Legion, we have named it Invisible Legion. The Legion is all around us. They don't wear any uniform. They don't react in another way. Legion is all around us. We can look around and they protect us. They do their work and they respect the national values. This is the plan that's working perfectly. The Legion doesn't answer to any question because there's only plan what they have to do. To jest projekt, który sprawdza się świetnie. Tak naprawdę jest to niewidzialny legion. To są ludzie, którzy nie noszą mundurów, ale są wokół nas i nas chronią, jednocześnie respektując wartości narodowe. Dobrze, tam było jakieś pytanie? Tak, dobrze. Ja jeszcze w sprawie kontaktów z Węgrów z innymi krajami. Jak kontakty ze Słowakami, ponieważ z tego co ostatnio czytałem podczas meczu kwalifikacyjnego do Euro 2020 wykazała się bardzo mocna sprzeczka pomiędzy kibicami słowackimi i węgierskimi oraz pytanie dotyczące właśnie tej grupy czytackiej, bo Pan powiedział, że może nas ochronić przed islamem. W jaki sposób miałaby nas ochronić, ponieważ ta grupa na chwilę obecną nie ma żadnej mocy stricte ani wojskowej, ani prawnej, nie cieszy się zbytnio dobrą reputacją wśród innych organizacji. Wojska też nie rozbudowują, ani Polska, ani Węgry też nie rozbudowują, więc w jaki sposób miałaby nas ochronić? Miałaby nas ochronić grupa przekazów. So there are two questions. One is about the relations with Slovakia, having in mind the football supporters conflict in the recent qualifications for the Euro 2020. And the second is about how would, in your opinion, Visegrad Group protect Christianity if at this moment it seems they don't have enough force or armies are not grown in those countries. So how do you see that? So reflecting to the first question, the conflict between the football supporters, it's a really sad story. Sadly, nationalists in other countries, our neighbor countries, react to this long ideology in a really, really negative way. Because if we have a common duty, then we shouldn't hurt each other, especially when we have minorities in that places. We can't accept this reaction from the Slovakian football supporters, and we don't like this lifestyle what they do. Really good thing is forcing the army. One of our most important point is that we would send the young
the young boys to army, we would actually create a 1 year or many months long army time when they actually prepare for any war situation. That is never a negative thing. Physically, mentally, we would support this, and if we have an opportunity, just like now when we're not in the government, we will start these physical preparations, practicing with guns and real physical preparations, that we will prepare our own community to this. Odpowiadając na pierwsze pytanie, rzeczywiście tutaj to była smutna historia. Jest to coś niezrozumiałego, że właśnie nasi sąsiedzi w ten sposób się zachowali, szczególnie, że jako narodowcy mamy wspólne obowiązki. Zdecydowanie nam się to nie podoba. Jeżeli chodzi o ten punkt dotyczący wojska, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby były powołania do właśnie służby wojskowej, może roczne, może kilkumiesięczne. I nawet teraz będziemy to wspierać również poza strukturami rządowymi. Jakby sami też się będziemy starać zachęcać innych, żeby ćwiczyli z bronią i przygotowywali się na właśnie ewentualny konflikt. To jest zawsze mile widziane. Tutaj też z tych pytań, które leżą na stole, jedno myślę, które warto zadać. Czy ustawa 447 Just i roszczenia majątkowe ze strony środowisk żydowskich, one się tyczą również Węgier? One more interesting question. It's about the Just Act 447. It's about Jewish claims. Do they also concern Hungary? Me personally, I don't have any information of that, but it wouldn't surprise me if it would enter to our place. Osobiście nie mam na ten temat żadnych informacji, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście tak było. Prosimy bardzo, są jeszcze jakieś pytania? To jeszcze jedno, które leży na stole, również myślę, że ono jest skierowane nie do tego adresata. Czy w Polsce mamy polityka podobnego do Orbana? No to ja tylko trącę swoje 3 grosze, że moim zdaniem nie. Just one question already answered by Kamil, because it was about a Polish politician who would resemble Orban. So Kamil answered himself, unless you have any comments. So it's whether in Poland we do have a similar politician. So Kamil said no, but probably it's not you are not the right person to answer. O, jeszcze widzę, że ręce się unoszą w górę, to mamy jeszcze kilkanaście minut. Chciałem się Pana zapytać, jak Pan ocenia powstawanie euroarmii, której przywódcą jest Francja? To było widać 14 lipca. Do Eurokorpusu już wstępują Niemcy, Finlandia, bo brali udział w defiladzie. Jak to Pan ocenia? Jako nacyjna misja oceniacie powstanie tego korpusu euro, który jest przeciwwaga przeciwko NATO? So the question is about your view on the initiative of European Army, which now consists of Finland, Germany, and obviously France, as we could have seen. So as a nationalist, what is your opinion about that? In the NATO. It is about the NATO. No, the Army of the European Union. European Union Army. Well, this is something that takes us in a really, really long conversation. My opinion is that these countries should actually prepare their army by themselves. Finland, Germany, which one was that? France. France are the countries that maybe
we could give more army system than we ever could. It's never a bad decision to close from them, but the EU army is that something that takes us to the that had made force democracy in many African communities that not really in a correct way how we actually imagine our political ways. We shouldn't close from these opportunities. We have to sit down and see the situation and really the opportunity if we can enter to this. Tak, to by wymagał dłuższej dyskusji, natomiast ogólnie każde państwo powinno budować własną armię. Pytanie jest, jaki jest cel tutaj powstania właśnie takiej armii, szczególnie jeżeli spojrzymy w czasy historyczne. No, często się okazywało w czasach kolonialnych, że właśnie takie wojska były używane, żeby użyć siły przy wprowadzaniu demokracji, tak? Na przykład w Afryce. Więc to nie są dobre sygnały. Natomiast z naszej perspektywy trzeba by się zastanowić, jak ewentualnie skorzystać z takiej inicjatywy, czy w ogóle być jej częścią. Dobrze, tam jeszcze z tyłu było pytanie, potem Ci pytam na głos jeszcze. Ja tu pilnuję co prawda czasu, ale jeszcze dołączę. Pierwsze pytanie. W 2014 roku słyszałem, że Viktor Orbán ma uchylić zakaz Rady Europy dotyczącej zakazu spawania kary śmierci. Drugie pytanie dotyczące, jaka jest Pana opinia wobec, może już nie tyle teraz to partii socjalistycznej, bo teraz tam się na Węgrzech się złączyli w koalicję europejską. Oraz trzecie pytanie dotyczy tego, czy ma się jakiekolwiek kontakty z hiszpańskim Voxem, austriacką pomyślną partią Austrii lub Polską Konfederacją. There are again 3 questions. The first one it's about Viktor Orbán and his position on allowing death penalty, which was forecast in 2014. The second is about the socialist parties in Hungary, and the third, it's about whether you have contacts with organizations similar to yours in Austria, Spain, and in Poland. Actually, it was about the coalition of the right-wing parties, Confederation. First was Orbán. His membership of what? It was about the death penalty. So he waived the European Council of Europe. Prohibition to have it, yeah? The second one. Is it about socialist parties? So reflecting to the membership of the death penalty of Council of Europe, I think we should ask the Fidesz members of this because they have to react of their reactions. You asked about the social parties in the European Union, I guess? In Hungary. I can give you really fresh data of this. After the European Parliament elections, 2 new neoliberal parties got a really big percent of votes. One of them got nearly 10%, the one that Macron is actually supporting in an economic way, and the other one is
the party of Ferenc Gyurcsány, the ex-president of Hungary, who sent his own wife to the European Parliament. They reached about 15%. So if we add these two numbers, we get to 25%. That's 1/4 to the whole Hungarian population. And then we really have to start to think if this communist ideology, the neo-communist ideology, is already dead. We have enough to work. We have to raise our voice and try our best to don't give place to this neo-communist and socialist political parties. Third, our contacts with other groups. As we are a new political party, we couldn't have reached really good friendship with other organizations. As we can say, I have good contact personally with PNOS, with a Swiss political party. We try to reach FPÖ from Austria, but a small political party from them also has left, called Die Stimme, with the leadership of Markus Rimpfel. We are trying, we're waiting for answers. As I said before, now is the time that we can get to know each other. We are trying our best to really catch the right-wing communities. Pierwsze pytanie, to znaczy pytanie do Viktora Orbana odnośnie tej zapowiedzi. Jeżeli chodzi o ugrupowania socjalistyczne na Węgrzech, no to w wyborach do Parlamentu Europejskiego jedno z nich to było 10%, prawie drugie 15%, więc jest to jednak około 1/4 społeczeństwa na Węgrzech, które zagłosowało za tymi ugrupowaniami, co pokazuje, jak silna jest ta ideologia. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty z innymi ugrupowaniami, to jakby jesteśmy na tyle młodą organizacją, że jeszcze nie mieliśmy jakby okazji tej sieci stworzyć, natomiast ja osobiście mam kontakty z ugrupowaniem w Szwajcarii i próbujemy też nawiązać kontakty z austriackimi ugrupowaniami. Może jakiś pozytyw na koniec, mianowicie jakie są ewentualne obszary współpracy Polski i Węgier, jak to widzą węgierscy narodowcy? Czy Polska jest na przykład rynkiem zbytu dla Węgier, mimo że niestety nie mamy wspólnej granicy? Może są jakieś właśnie obszary dla partnerstwa obu krajów, no ale przede wszystkim jakie jest węgierskie punkt widzenia na to? So to end off on a more positive note, which areas of cooperation between Poland and Hungary would you see? What kind of partnerships, and maybe in terms of economy, how could we cooperate? I really hope that as positive as possible, we will have a good contact between our nations, especially cultural, because I think from the history we have to work together, we have to fight together. The economic way, the economic part is not up to me. I really hope it's gonna also work. We are really open to export your fresh vegetables and fruits from these parts, and of course Polish people are welcomed in Hungary. I really hope that we can find the real ways of have this brotherhood and make it stronger. Let's find it. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jak najlepsza, szczególnie jeżeli chodzi o taki obszar kulturowy. Historia pokazała, że możemy razem walczyć i formować braterstwo, które, jak mam nadzieję, będzie coraz silniejsze. Polacy są zawsze mile widziani na Węgrzech.
myślę, że współpraca gospodarcza, eksport tutaj też jest możliwy, chociaż nie jest to moja dziedzina. Proszę Państwa, ponieważ też już powoli czas nam się kończy, to myślę, że w tym momencie postawimy kropkę. Oczywiście my stąd nie uciekniemy za minutę i nasi goście też, więc można jeszcze ewentualnie w kuluarach pytania zadawać. Ja bardzo Państwu dziękuję za obecność. I thank you very much for the huge part of the information about situation on Hungary. Thank also to the colleagues who came with you. I have hope that it's not the last time, not especially in Łódź, maybe in Warsaw, when we will establish a structure day. So thank you very much, proszę Państwa. Na tym dziękuję bardzo za uwagę. Ponieważ jest nas tu tyle, że się zmieścimy, to może jeszcze na koniec jakieś wspólne zdjęcie i tylko jeszcze z ogłoszeń porządkowych, to z tyłu jest stoisko z książkami, można sobie nabyć. I to tyle. Dziękuję bardzo. Teraz będzie mała przerwa wakacyjna, więc proszę monitorować stronę /, proszę monitorować maila. Dziękuję bardzo. So we will take the photo now.